Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. A dzisiaj temat, który pomoże Wam odnaleźć się trochę bardziej w projekcie. Zazwyczaj nie mam problemu z tym, żeby przekazać projekt klientom. Wiecie, jak bardzo nie lubię wizualizacji osobiście. Mam o tym filmik, serdecznie na niego zapraszam i dlaczego. Natomiast czasami są sytuacje, w których klient nie wie i nie jest pewien i muszę podjąć za niego na przykład decyzję, a są technologie w dzisiejszych czasach, które pozwalają nam na to, żeby jednak zobaczyć, sprawdzić wręcz w naturze. Jak jesteście ciekawi, jak to zrobić, to serdecznie zapraszam na film. Zostańcie ze mną. Taką odpowiedzią na potrzeby architektów i myślę, że na potrzeby klientów jest to, co się dzieje w dzisiejszych technologiach. A mianowicie tutaj mówię o goglach VR, które moim zdaniem są idealnym rozwiązaniem na to, żebyście zobaczyli, jak będzie wyglądało Wasze przyszłe mieszkanie. Takie gogle są już dostępne u nas w firmie. Mamy możliwość pokazania Wam Waszego wnętrza w czasie realnym i w proporcjach realnych. Czy takie gogle są Wam potrzebne i czy taka usługa oglądania w 3D jest Wam potrzebna? Zostańcie ze mną, spróbuję Was przeprowadzić przez taki proces projektowy i to, co możecie dostać po tym, jak taki spacer odbędziecie i taką dyskusję związaną z projektem odbędziecie. Zobaczcie, zostańcie ze mną i sprawdźcie, czy VR jest dla Was i naprawdę zostańcie do końca i posłuchajcie, co mam na ten temat do powiedzenia. Jak w ogóle wygląda taka praca z goglami i co my musimy zrobić, żeby Wam umożliwić taki spacer wirtualny? Otóż przede wszystkim musimy pracować z modelami 3D. Generalnie biuro, które chce Wam pokazać takie VR-y, powinno mieć pracę na modelu. Czyli budujemy sobie w dowolnym programie 3D, budujemy sobie taki model, na bazie którego nie tylko będziemy mieć widoki, bo do tej pory mogliśmy zobaczyć to na komputerze, czyli na przykład widok, albo przekręcić kamerę, albo zrobić spacer, ale wszystko było na takim płaskim monitorze. A w tej chwili przygotowujemy ten model i możemy pójść w dwóch kierunkach. Możemy ten model od razu przerzucić do środowiska VR, czyli taki surowy model, który nie ma na przykład odbić z zapalonych świateł, nie ma też na przykład szkła zaznaczonego w swoim modelu, ale za to jest w skali i ma na przykład tekstury. Możemy wrzucić do programu, który jest połączony z goglami VR i w momencie, kiedy je odpalimy, to wchodzimy do takiego modelu. Dzięki temu widzimy skalę modelu, dzięki temu możemy sobie poczuć się dokładnie jak w tej przestrzeni, czyli nie będziemy mieć na przykład wrażenia tego, że jesteśmy przytłoczeni, albo że przestrzeń jest za wielka, albo że czegoś brakuje, ponieważ bezpośrednio znajdziemy się w środowisku VR i w tym modelu dokładnie, który stworzył dla nas architekt. I to jest jeden sposób. Jest to moim zdaniem najprostszy sposób, żeby trochę sprawdzić model, ale nie wydać milionów monet, ponieważ nie wymaga on dużych nakładów takich na projektowanie i wizualizowanie. No może na projektowanie wymaga, ale na wizualizowanie, czyli robienie wizualizacji. Bo drugi sposób, jaki mamy na to, to jest właśnie zrobienie wizualizacji 360, czyli zwizualizowaniu całego wnętrza 360 razem z sufitem i podłogami, i dopiero wyrzuceniu tego do środowiska VR. Oczywiście jest to super metoda, ponieważ możemy wejść realnie do projektu, razem ze światłami, razem z fakturami, razem z odbiciami i ze wszystkim, co jest związane z tym wnętrzem. Praktycznie wchodzimy do wnętrza takim, jakie ono będzie w przyszłości. Ale uwaga, tu jest jedno ale. Znowu
chodzi o wizualizację, więc ja już Was jeszcze raz odsyłam do mojego filmu na temat wizualizacji. I pamiętajcie o tym, że zrobienie takich panoram 360 to są ogromne koszty w tej chwili jeszcze. Ja liczę na to, że technologia idzie do przodu i wizualizacje będą coraz bardziej tanie, ale w momencie, kiedy wymaga to ogromnego nakładu pracy osoby, która po pierwsze nakłada tekstury, ustawia światła, potem dużo trzeba pamięci przeznaczyć albo na komputerze, albo wyrenderować to w chmurze, żeby ten render powstał. No i niestety koszty takiego spaceru 360 realnego są bardzo duże i to jest jeden minus, a drugi minus jest taki, że jednak pamiętajcie, to są cały czas wizualizacje, czyli jedno widzicie w tych VR-ach, a w rzeczywistości materiały mogą być troszeczkę inne, ponieważ i tak ustawia to w tej chwili człowiek. Nawet jak w przyszłości będzie to ustawiało AI, to i tak mam wrażenie, że to nie będzie tak idealne 1:1 jak w rzeczywistości. No a może? Czyli zdecydowaliśmy się, czy idziemy tym tropem, żeby założyć gogle i widzieć albo model, albo wizualizację 360. I co dalej? Zakładamy gogle. Ja może ich nie będę zakładać w tej chwili, ponieważ troszeczkę wydaje mi się, że nie będę widzieć niczego. Ale załóżmy, że zakładamy, prawda? W środku te gogle mają optykę. Na zewnątrz mają kamery, więc to jest takie środowisko połączone realne z środowiskiem VR. Do tego macie takie pilociki, które łapiecie w ręce. Dobrze jest założyć je na ręce od razu, bo inaczej może być ciężko, jeżeli chodzi o waszą pozycję i wasze poruszanie się, szczególnie pierwszy raz. I po pierwsze, możecie z tymi goglami sobie chodzić po całej przestrzeni. Jeżeli wejdziecie do wnętrza, które jest przygotowane do zrobienia, czyli na przykład do swojego stanu deweloperskiego mieszkania, to w tych goglach to możecie faktycznie po nim chodzić. Nie ma najmniejszego problemu, żebyście chodzili. No oprócz tego, że jeżeli wyburzamy jakąś ścianę, no to nie przejdziecie przez tą ścianę akurat, prawda? Więc wtedy będzie trzeba użyć pilota, kliknąć i pójdziemy dalej, bo tym pilotem możecie się przenosić po na przykład pomieszczeniach. Jeżeli nie ma możliwości wejścia do takiego wnętrza, to możemy po prostu wykorzystać każde inne wnętrze, bo i tak w goglach widzimy to wasze wnętrze. I gogle, przez to, że mają tą kamerę zewnętrzną, wcześniej skanują przestrzeń i spowodują, że wy nie wejdziecie na jakieś przeszkody. Czyli nawet jak to nie będzie realnie wasza przestrzeń, do której wchodzicie i sprawdzacie, jak coś wygląda, to będzie to po prostu jakaś większa przestrzeń, w której możemy sobie sprawdzić ten nasz projekt. I wtedy, jeżeli na przykład podejdziemy i tutaj mamy ścianę, to na goglach pojawiły się takie plusiki, można powiedzieć, które są taką wirtualną ścianą, więc nic sobie nie zrobicie, nawet chodząc nie w tej przestrzeni albo mając ściany, których w przyszłości nie będziecie mieć. I dzięki takiemu środowisku, które pozwala nam zobaczyć, naprawdę, uwierzcie mi, mózg myśli, że jest realnie w tej przestrzeni. To jest naprawdę niesamowite wrażenie. Mówię wam to jako architekt, który na studiach jeszcze robił modele 3D, kleił modele 3D, a w tej chwili mogę wejść do swojego projektu, co też dla mnie jest ogromnym plusem, i zobaczyć, jak dobrze się sprawuje w skali 1:1, wręcz w skali realnej. I myślę, że to też dla nas, architektów, jest świetne narzędzie pomocne, bo większość architektów ma super wyobraźnię i nie potrzebuje tego typu sprzętu, natomiast jeżeli on jest, to super go wykorzystać. Dlaczego warto skorzystać z takich gogli i z takiego spaceru, jeżeli oczywiście biuro, z którym pracujecie, ma taką możliwość? Moim zdaniem jest kilka argumentów za tym, żeby jednak skorzystać. Po pierwsze, zobaczycie, jak wejdziecie do tego projektu, skalę tego projektu. I oczywiście możecie powiedzieć, że za skalę jest odpowiedzialny architekt. Ale mi się zdarzało, że ja zaprojektowałam coś dobrze, natomiast klient był przyzwyczajony do czegoś innego. I teraz nie jest to żaden błąd,
ani nie jest to problem, bo wszystko się składa do kupy, ale moim zdaniem, jeżeli założymy takie gogle, to jesteśmy w stanie wyeliminować problem na przykład skali wnętrza albo problem skali mebli, ponieważ od razu możemy wejść, sprawdzić, powiedzieć: no tak, to jest tak, jak sobie wyobrażałem. Nie musicie przeznaczyć na to dużo czasu. Zazwyczaj usługi takie z goglami są związane z czasem operowania tymi goglami. Czasami doliczane są wizualizacje oczywiście, ale zazwyczaj jest to liczony czas taki operowania. Od razu Wam powiem, że na początku 15 minut to jest wystarczająco, jeżeli chodzi o gogle. Trzeba je później zazwyczaj zdjąć i założyć jeszcze raz. Moim zdaniem, przynajmniej ja Wam mówię moje doświadczenia, ja na początku miałam mdłości. Teraz mogę bez problemu z nich korzystać dłużej, ale na początku 15 minut, czyli jak na przykład cała rodzina ma zobaczyć coś w przestrzeni, to niech będzie, że każdy zobaczy 15 minut. I na przykład 4 osoby to jest godzina takich gogli, to naprawdę nie jest duży koszt z porównaniem do tego, co możecie zobaczyć w skali. Co jeszcze jest takiego super, co możecie obejrzeć? Możecie obejrzeć też realnie materiały. Oczywiście, tak jak mówię, materiały można oglądać w wizualizacji albo w mapowaniu modelu, natomiast faktycznie moim zdaniem jest to bardzo istotne ze względu na przykład ciemne odcienie. Czyli jeżeli zastanawiacie się i trochę się boicie jakiejś czarnej ściany albo tego typu rozwiązań, to jest to świetne rozwiązanie na to. Zakładacie gogle, w czasie realnym mogę zmienić Wam, siedząc przed komputerem, Wy sobie siedzicie w goglach, ja zmieniam Wam na komputerze kolory ściany i realnie patrzycie, czy Was to przytłacza, czy nie. Super decyzja, do tej pory musieliście mi zaufać i ja uważam, że zaufanie do architekta trzeba mieć. Ale teraz przyspiesza to cały proces, bo po prostu Wam pokazuję, patrzycie i mówicie: no tak, super ta ściana, naprawdę fenomenalnie, zostawiamy. I to koniec naszych decyzji. Nie musimy spędzać nad tym wiele godzin, dzięki czemu też skracamy czas projektowania, co jest kolejnym świetnym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy, których wszyscy gonią. Po prostu gogle i ich doświadczenie w tych goglach powoduje, że czas projektowania i czas podejmowania przez Was decyzji się skraca. Naprawdę świetne rozwiązanie. Co jeszcze może być takiego, co wpłynie pozytywnie na Wasz projekt, jeżeli użyjecie gogli VR? Moim zdaniem bardzo istotne jest takie osobiste doświadczenie. Oczywiście mówiłam już o tej skali, mówiłam o kolorach, mówiłam o materiałach, ale posłuchajcie, moim zdaniem najważniejsze jest to, jak Wy się czujecie w tej przestrzeni. Czyli tego nie jest w stanie przekazać Wam architekt, nawet najbardziej lotny architekt i najlepszy nie jest w stanie Wam przekazać też to wizualizacja, bo wizualizacja to jest zdjęcie. A pamiętajcie o tym, że zdjęcie nie zawsze oddaje te Wasze doświadczenie. Tutaj zakładamy takie gogle i możemy realnie spojrzeć na wnętrze i zobaczyć, czy faktycznie, poczuć to, czy faktycznie to jest Wasze wnętrze, czy jednak potrzebujecie jakiejś zmiany przed realnie wykonaniem tego. I tutaj przechodzimy do kolejnego plusu, jakim jest VR, a mianowicie on oszczędza Wasze pieniądze. Taka usługa samego wejścia do wnętrza to jest zazwyczaj koszt od 100 do 150 zł za 15 minut. Jeżeli oczywiście macie przygotowany model. To nie są żadne koszty z porównaniem do tego, jakie koszty będziecie musieli zapłacić na przykład fachowcom na budowie, żeby coś poprawili, bo Wy inaczej sobie to wyobrażaliście. Tu nie ma tego problemu. Nie ma, że Wy sobie inaczej wyobrażaliście, bo realnie zobaczyliście tą skalę. I dzięki temu oszczędzacie naprawdę, moim zdaniem, ogromne pieniądze na realizacji, ze względu na to, że już to zobaczyliście sami. Mieliście swoje własne doświadczenia w Waszym własnym wnętrzu, w Waszym własnym mieszkaniu czy domu i Wy to czujecie. Wchodzicie, mówicie: tak, to jest moje wnętrze. Co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o gogle i to, w czym one mogą Wam pomóc? Mogą Wam pomóc w eliminacji pewnych szczegółów, pewnych błędów. Co to jest
i dlaczego to ma znaczenie. Mówię tu naprawdę o szczegółach. My, jako ludzie, patrzymy na ogół zazwyczaj. Spotykam oczywiście ludzi, którzy mają bardzo szczegółowe podejście, ale zazwyczaj jest odwrotnie, że patrzymy na ogół. I teraz, jeżeli ja staram się oczywiście jako architekt przejść przez wszystko z klientami, ale czasami na przykład się spieszymy, czasami klienci się nie skoncentrują, a czasami coś się wydarzy, że nie dojdzie do klientów, że jest tak, a nie inaczej, a potem jest robione na budowie, klienci robią takie... Ale my nie wiedzieliśmy, że to będzie, na przykład ten włącznik będzie na tej wysokości, albo ten cokół będzie 10 cm, albo że on w ogóle będzie biały. Słuchajcie, zdarzają się takie naprawdę malutkie detale, które oczywiście nie wpływają bardzo negatywnie na projekt, ale wiem, że się zdarzają i moim zdaniem te gogle eliminują tego typu problemy, ponieważ człowiek od razu widzi tutaj po całości, że taki jest cokół, że tu jest na przykład włącznik, a tutaj będzie pełno na przykład paneli, które będą sterować całym wnętrzem. Moim zdaniem bezcenne doświadczenie i też przygotowuje Was na to wnętrze, że faktycznie jest ono dla Was i to właśnie do Was należy ta decyzja, mimo że projekt jest po stronie oczywiście architekta. Mam nadzieję, że argumenty do Was przemówiły. Koniecznie, jak jesteście zainteresowani, zgłaszajcie się do nas, my taką usługę mamy. Myślę, że świetna sprawa. Jeszcze, żeby Was przekonać troszeczkę do VR-ów, ja wiem, ja jestem w tej chwili zakochana i zdecydowanie będę Wam to polecać. Nawet nie do końca widzę minusy, oprócz tego, co wcześniej Wam powiedziałam, czyli samych kosztów, na przykład jeżeli chodzi o wizualizację. Więc myślę, że tutaj raczej będę Was przekonywać na plus niż na minus do gogli. Natomiast jeżeli chodzi o przykłady takie z życia, które mogę Wam powiedzieć i w których gogle mi naprawdę pomogły, to jest przede wszystkim moim zdaniem dwie sytuacje, które mam w głowie do tej pory. Jedna sytuacja to jest sytuacja, która polegała na tym, że klienci chcieli za dużo we wnętrzu. Naprawdę mieli niewielkie wnętrze, 25 m² i do tego tak. Koniecznie miała być kuchnia, bo chcieli ją przenieść z innego pokoju. Koniecznie miała być sofa. Koniecznie miał być gigantyczny stół. Ja nie mówię duży stół, gigantyczny moim zdaniem stół z porównaniem do tej przestrzeni. I jeszcze miejsce do pracy. 5 rzeczy. Posłuchajcie, ja od początku powiedziałam, że to jest za dużo, ale nie czułam współpracy od klientów, w sensie takim, że oni po prostu chcieli to wszystko już tam wrzucić i już. I po prostu nie było żadnej elastyczności, tak miało być. Oczywiście, gdyby mnie nie interesował los moich klientów, to bym powiedziała, róbcie tak jak chcecie, ja Wam narysuję, zróbcie, zrealizujcie i później działajcie w tej ciasnej przestrzeni. Ja w ogóle nie mam takiego podejścia i powiem szczerze, że mnie to nawet boli takie podejście, że już zrobię jak klienci chcieli, bo tak naprawdę robi się klientom w ten sposób krzywdę. Więc mój pomysł był taki, żeby im faktycznie pokazać, że ta przestrzeń jest najzwyczajniej w świecie za mała i będą się obijali co chwilę o jakiś stolik albo o inną rzecz i musimy coś zredukować, albo jego wielkość, albo jedną z funkcji. Słuchajcie, po wrzuceniu tego wnętrza do gogli i po przejściu, właściwie niemożliwości przejścia, to nawet nie było 15 minut. Po prostu decyzja zapadła od razu, dobra, co robimy, żeby zredukować wielkość mebli, bo faktycznie jest źle. Zajęło mi to mniej niż 15 minut, mimo że wcześniej rozmawialiśmy prawie 3 godziny na ten temat. A tutaj pyk, wchodzimy, decyzja podjęta. Naprawdę po prostu sprzed malinka. A jeżeli chodzi o drugą sytuację, to była to sytuacja związana z wielką granatową ścianą. Ja nie będę ukrywać, nie jestem jakimś super fanem granatu, chociaż w odpowiednim sposób użyty dobrze wpływa na wnętrze. Ja po prostu niebieski kolor uważam za taki niebezpieczny kolor związany z takim depresyjnym odcieniem. Jak chcecie coś wiedzieć więcej o kolorach, zapraszam na film o kolorach. Naprawdę super opracowanie i myślę, że Wam się przyda, jak nie wiecie, na jaki kolor macie przemalować wnętrze. W tym przypadku klientka była bardzo zdecydowana na granat.
Natomiast ja nie byłam zdecydowana na ten granat. Miałam wrażenie, że to zrobi krzywdę względem tego wszystkiego, co jest we wnętrzu i zrobi krzywdę klientce, jak będzie w tym mieszkała. To nie jest tak, że ja się w tym przypadku jakoś bardzo upieram, ale stwierdziłam, że dobrze będzie to zobaczyć w realu, czyli właśnie w goglach i sprawdzić, czy faktycznie mam się upierać, czy lepiej nie i klientka może zrobić sobie jak chce. I tym razem, najciekawsze, to nie była decyzja, którą chciałam, żeby podjęła klientka, bo ona chciała ten granat, tylko ja potrzebowałam włożyć te gogle i się przekonać, że nie zrobimy krzywdy klientce. Też założyłam jej te gogle, żeby zobaczyła, czy ten granat faktycznie działa. I posłuchajcie, magia, bo ja się przekonałam, a ona się upewniła i dzięki temu znowu w niecałe 15 minut mamy załatwioną sprawę, która nas nurtowała przez wiele spotkań i ją, i mnie. Bo pamiętajcie o tym, że czasami jak coś jest takie niezgodne z architektem albo coś takiego nietypowego dla architekta, to my tego też możemy nie czuć i też potrzebujemy to zobaczyć. I znowu z pomocą przyszły gogle. Najlepsze, naprawdę. Jeżeli chodzi o mnie, to ja ostatnio jestem zachwycona. Od razu powiem wam, że to nie jest absolutnie płatne i żaden z producentów mi nie zapłacił za to, żebym reklamowała te gogle. Kupiłam je sama na firmę. Absolutnie ich nie dostałam, więc to nie jest recenzja ani nic takiego. Po prostu mówię wam moje personalne doświadczenia z tym sprzętem. Dobrze, i teraz szybkie takie podsumowanie, żeby wam pomóc w ewentualnym wyborze, czy chcecie ten VR, czy nie chcecie tego VR-a, czy to jest dla was, czy nie. Ja myślę, jak po tej całej analizie się zastanowiłam, jak wam jeszcze pomóc przy decyzji dotyczącej VR-ów, pomyślałam sobie, że są 3 pytania, na które jeżeli odpowiecie, to moim zdaniem wirtualna rzeczywistość jest dla was i warto znaleźć biuro, które ma także taką usługę. I to jest tak, pierwsze pytanie, czy planujesz większy remont lub budowę? Dlaczego większy? No bo myślę, że to przy większych skalach jest moim zdaniem bardziej opłacalne. Nie mówię o większej skali mieszkania, czyli nie właśnie 25 metrów czy 250 metrów, tylko mówię tutaj o większej przestrzeni, czyli na przykład jest i łazienka, i korytarz, coś się przenika. Jeden pokój oczywiście można też zobaczyć, ale moim zdaniem dużo lepiej jest sprawdzić to na większym remoncie lub budowie. Czyli pierwsze pytanie jest, czy planujesz większy remont lub budowę? I tutaj odpowiadasz tak lub nie. I jeszcze zaczekaj, kolejne pytanie. Czy masz wątpliwości co do układu, kolorów lub stylu wnętrza? Czy masz takie wątpliwości? Tak lub nie? I trzecie pytanie. Czy chcesz uniknąć niespodzianek i być pewnym swojego wyboru? Tak lub nie? Ale jeżeli odpowiedziałeś przynajmniej na jedno pytanie, na tak, to VR jest dla ciebie. Zdecydowanie. Nie musisz na 3 odpowiadać, ale przynajmniej jedno z tych 3, jeżeli jest na tak, to koniecznie jak będziesz wybierał biuro, to też zastanów się, czy mają taką usługę, bo myślę, że ta usługa jest właśnie dla ciebie. Podsumowując, jeżeli zdecydowałeś się na VR i zdecydowałeś się na to, że to jest dla ciebie, to pamiętaj o tym, żeby koniecznie sprawdzić, czy biuro, które się zajmuje projektowaniem, też umożliwia ci taką usługę i ile ona oczywiście kosztuje, żebyś też na początku umowy to wiedział. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, klikajcie dzwoneczki. To jest ogromne wsparcie dla mojego kanału. Jestem wam bardzo wdzięczna za to, że ze mną jesteście. A tymczasem do zobaczenia.